Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Filmiki o gitarach, niezmiernie jest mi miło gościć Was na moim kanale. Obiecałem, że będzie troszeczkę gitar sygnowanych przy okazji chociażby ostatniego Les Paula Greenie od Epifona i że te gitary sygnowane będą się przewijać przez kanał w jakiejś tam formie. No i jest to druga właśnie z gitar sygnowanych, którą chciałem Wam zaprezentować. Jest to znowu gitara marki Epifon, która jest sygnaturą niejakiego Matta Heafy'ego. Matt Heafy z zespołu Trivium, wokalista. Jak się patrzy na historię tego muzyka, to można sobie porównać ją w jakimś sensie do Jamesa Hetfielda. Trivium zresztą jest często porównywane w jakimś tam sensie również do Metalliki, ale też dlaczego Jamesa Hetfielda? No bo jest taka sama korelacja, jeżeli chodzi o gitarzystę, który śpiewa, i o gitarzystę, który chciał być gitarzystą, a wcale śpiewać nie chciał, a został do tego tak jakby zmuszony przez okoliczności. I tak mi się to nasunęło, że to jest właśnie James Hetfield. Połączenie z Jamesem Hetfieldem oczywiście poprzez, wiecie, czarnego customa Les Paula również jest bardzo, bardzo widoczne. Jak też zauważyliście, mam tutaj drugiego takiego customa i o nim też film będzie. To są dwie, no, różne gitary. To są różne gitary, one się od siebie różnią dosyć poważnie, bo instrument, który tutaj trzymam i który dzisiaj chciałem Wam zaprezentować, jest to seria Origin. Jest to instrument wyprodukowany w Chinach, ale jest to instrument, no, odbiegający, wyglądem przypominający, wiecie, no, normalną taką gitarę klasyczną, Les Paul Custom pełną gębą, ale jest to instrument nowoczesny, metalowy, o takich bardzo, bardzo, wiecie, ciężkich konotacjach. No i on się różni od tego Les Paula Customa. Zanim powiem, dlaczego się różni, czym się różni. Pierwsza próbka, wtyczki VST. Te wtyczki VST dzisiaj się będą przewijały, więc jak widzicie po prostu na ekranie jakąś wtyczkę VST, to ona również została użyta do tego nagrania. Dużo jest wtyczek basowych, ale w tym momencie wtyczka VST w jednym kanale, wtyczka w drugim. Posłuchajcie. Czym się tak naprawdę różni taki Matt Heafy od takiego zwykłego, normalnego Epifona? No ten Epifon, tutaj akurat w ogóle to jest Epifon z gibsonowską główką, ale oczywiście są też customy bez gibsonowskiej główki, odnosi się w swojej konstrukcji do takiego normalnego, prawdziwego customa, czyli ma jakiś tam, nie wiem, na przykład slim tapera albo 50 gryf, no to wklejenie jest tutaj takie, wiecie, grubsze jak to w gibolach, jeżeli chodzi o łączenie gryfu z korpusem. Tutaj, jak już zauważycie, nie ma bindingu z tyłu. Tutaj, jak już zauważycie, jest wycięcie i jest to wyprofilowane do tego, ażeby był łatwiejszy, fajniejszy dostęp do wysokich pozycji. I gryf w tym instrumencie nazywa się Speed Taper. To jest oczywiście nawiązanie do gryfu Slim Taper, czyli takiego
troszeczkę cieńszego gryfu gibsonowskiego opartego o konstrukcję z lat 60. jeszcze, ale no tutaj jest to speed taper i to jest takie bardzo D i to bardzo czuć, ten gryf jest taki bardzo płaski, no i to nie jest taki, wiecie, Gibson czy Epiphone, jakiego znacie, taki klasyczny, tylko czuć, że to po prostu jest taka gitara, która jest umetalowiona. Progi medium jumbo, hebanowa podstrunnica, mahoniowy korpus z nakładką klonową, mahoniowy gryf. W tym instrumencie mamy tą epifonowską nową główkę, nie główkę gibsonowską. Z tyłu jest nadrukowany podpis Mata właśnie Hiffiego. Co jest jeszcze ważne, jak już pewnie zauważyliście, tu są bardzo specyficzne przetworniki. Są to przetworniki robione dla Mata Hiffiego przez firmę Fishman. Firma Fishman ostatnimi czasy jest bardzo popularnym producentem nowoczesnych przetworników. Weszli na rynek z kilkoma rodzajami pick-upów, weszli no, dosyć konkretnym przebojem i podbijają ten rynek. Ludzie bardzo te przetworniki lubią. Czy ja je lubię, czy nie lubię, to ja jeszcze nie wiem. Ja się muszę do nich troszeczkę poprzyzwyczajać. W różne Fishmany, w różnych gitarach sobie testowałem. Są one inne. Są one bardzo specyficzne. One mają bardzo swoje brzmienie. O ile przez lata tak naprawdę na rynku mało się pojawiało takich pick-upów, które, wiecie, odmieniały losy. No były przebłyski oczywiście. No to ten Fishman wszedł takim przebojem i moim zdaniem odmienia troszeczkę te losy tych pick-upów. Są one bardzo, bardzo charakterystyczne, więc jakby je porównać, to tak jak kiedyś EMG w latach 80. było takim totalnym game changerem, no to tutaj na swój sposób też to jest, ale są to bardzo specyficzne przetworniki. Posłuchajcie drugiej próbki, nagranej na Mesie, nagranej na Labodze, ale wykorzystałem dwa czyste kanały i podbiłem je Revem G4. Wyszło dosyć specyficzne brzmienie, którego się nie spodziewałem. Myślałem, że wyjdzie inne, ale pokazuje też oblicze tego instrumentu. Ogłoszenia folkpasterskie. Bardzo dziękuję za każdą zostawioną łapkę w górę. Namawiam do zostawienia łapki w górę. Bardzo dziękuję za każdą nową subskrypcję. Bardzo dziękuję za to, że chce się Wam oglądać ten kanał. Czekam oczywiście na Wasze miłe, nieburaczane komentarze i oczywiście czekam na Wasze pytania i czekam na to, żebyście mogli też również Wy udzielić odpowiedzi, jeżeli macie doświadczenie w jakiejś kwestii. Pamiętajmy o tym, że jest to mega społeczność. Zapraszam, jeżeli chodzi o społeczność, właśnie na grupkę Fogowicze. Grupka Fogowicze na Facebooku to jest grupka, w której można się podzielić wiedzą. Sprawdzajcie zniżki w opisie odcinka, sprawdzajcie super akcje, super promki, róbcie wszystko tak, żebyście, wiecie, gdzieś kupili coś taniej i być może właśnie dzięki moim zniżkom uda Wam się to zrobić. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do tego, ażebyście pomagali mi w rozwoju tego kanału. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do tego, ażebyście patronowali, ażebyście robili to poprzez Patronite, poprzez guzik wesprzyj, czy ostatnio przez nową formę, która również jest w opisie. Jednorazowego wsparcia, jeżeli nie chcecie tego robić cyklicznie. Oczywiście mega dziękuję za wszystkie fanty, które przekazujecie na rzecz kanału. Jesteście niezmiernie mile widziani z tymi rzeczami. Część z takich rzeczy ląduje później na nagrody i tak jest właśnie w tym miesiącu. To jest Nuksik. Nuksik, szanowni Państwo, jest razem z takim jeszcze dodatkowym małym sterowniczkiem. To jest Nuksik, którego można wygrać, jeżeli jest się patronem właśnie w tak zwanej zabawie patronatowej co
miesięcznie. Zapraszam oczywiście również do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi. Bardzo chętnie dopieścimy Waszą gitarę i dokonamy tego, żeby była jeszcze fajniejsza, jeszcze lepsza i żeby grało Wam się jeszcze na niej wygodniej. Jeżeli natomiast szukacie jakichś gitarowych gratów używanych, być może warto zajrzeć na mojego OLX-a, bo ja, tak wiecie, no część z tych rzeczy, które tutaj mam, raz na jakiś czas wystawiam, raz na jakiś czas to chcę sprzedać. Są zawsze dobre ceny, zawsze dobry towar i zawsze można się fajnie dogadać. Jak już zauważyliście na pewno, tutaj się dużo dzieje, jeżeli chodzi o przełączniki. Tutaj mamy tak naprawdę cztery push-pulle. Po pierwsze, każdy z tych przetworników może zostać rozłączony. Ten jest ceramiczny, ten jest Alnico. Tutaj mogą nam się z tego zrobić ceramiczne bądź Alnico single, czyli możemy już mieć jakąś jedną opcję złagodzenia tego brzmienia. Już możemy mieć opcję tego, że no dodatkowo w studio przy nagraniach nie musimy zmieniać gitary, tylko wszystko gramy sobie przyzwyczajeni do tego gryfu, do tego korpusu, do tej gitary, do tego jak ona gra. Możemy sobie też zmieniać te brzmienia, jeżeli chodzi o te sytuację humbucker single, ale wszystkie przetworniki Fishmana mają też dodatkową taką opcję, że w tych drugich tutaj przełączniczkach możemy sobie wybrać pomiędzy taką wersją tego przetwornika, która jest bardziej nowoczesna, bądź taką wersją przetwornika, która jest bardziej skierowana, no one są cały czas aktywne, bo są aktywne przetworniki, ale która jest bardziej skierowana ku takiemu oldschoolowi, więc tak naprawdę jest tutaj nieskończona, tak jak przy Neuralu, liczba możliwości. No ona jest oczywiście skończona, tak, no bo to jest bardzo proste. No, w wersji singlowej mamy do czynienia z dwoma opcjami, w wersji humbuckerowej mamy też do czynienia z dwoma opcjami. No jeszcze jest oczywiście wersja taka tutaj pośrednia, gdzie też możemy sobie jeszcze mieszać te opcje, już tak w ogóle policzcie sami i w komentarzach napiszcie, ile tego jest, ale daje to naprawdę bardzo wiele ciekawych walorów. Oczywiście gitara jest przeznaczona do grania metalu, co nie oznacza, że tylko i wyłącznie metal się da na niej grać, tym bardziej przez te układy przetworników. Tutaj naprawdę można dużo tych brzmień uzyskać, zresztą już słyszeliście dwie próbki, które są zgoła inne tak naprawdę i różne inne, zagrałem i metalowo i tak bardziej punkowo gdzieś mi się wydawało. Troszeczkę barwy czystej w tym momencie, high watt nagrane, dwie partie gitary z delaykiem i też bawię się tymi tutaj pozycjami, też to wszystko zmieniam. Jest jeden motyw, to jest test, a nie piosenka, jest jeden motyw, po prostu słuchajcie tego, jak się to zmienia.
Prosty hardware. No, jedni kochają, drudzy nienawidzą, ale co najważniejsze, w gitarze mamy blokowane klucze Grovera, co również jest najważniejsze, są dobrze założone na nie struny. Charakterystyczną cechą też Matta Heafy'ego są zaczepy paska, które są takie bardzo, bardzo ciekawe. No nie są to tuzinkowe zaczepy paska, trochę przypominają jakieś stare instrumenty japońskie. Na pewno dobrze się ten pasek tutaj trzyma, tak? Czy instrument jest dobrze zrobiony, jeżeli chodzi o progi, jeżeli chodzi o boczki progów? Ustawiłem oczywiście ładną, niską akcję strun. W gitarze da się, wiecie, no jak ma być metalowo, no to ma być metalowo, nie? Więc da się, ale zobaczmy, jak tutaj jest sytuacja, jeżeli chodzi o boki tych progów. Czy coś nam się tutaj haczy? No jedna taka kreseczka powstała. Z reguły jak się robi już tak bardziej w ten sposób, to te kreseczki nam się robią. Natomiast no, jeżeli robimy to tak jak gramy, czyli po prostu mniej więcej tak, gdzie ta powierzchnia jest dotykana, no to tutaj delikatne takie rzeczy, które są, tak jak zawsze mówię, raczej niewyczuwalne ręką. To jest bardzo, bardzo ciężki test dla tych progów. To jest raczej to niewyczuwalne ręką i tutaj nic nie ma mowy o żadnym jakimś takim haczeniu. Druga strona, bo z reguły tą drugą stronę to tak producenci, wiecie, bardziej po macoszemu traktują. A druga strona jest mniej więcej podobnie. Tutaj być może przy tych końcach można byłoby tak powiedzieć, że coś czuć, no ale tego nie będziecie czuć przy graniu. No jest to taki trochę, nie wiem, czy on jest szerszy, gdzieś tam wymiary są, więc ja nie wiem, czy on jest szerszy, ten gryf. Zgubiłem, słuchajcie, zdjęcia, znaczy mam je na innym komputerze, zdjęcia zbliżek tych 10-krotnych progów, więc wejdźcie na mojego Facebooka, na Facebooku będą te zdjęcia wrzucone, przepraszam, mam je na innym kompie, kompa nie zabrałem ze sobą, jak teraz to nagrywam, więc nie jestem w stanie tego przerzucić i zrobić z tego filmu, ale sprawdźcie sobie to na moim Facebooku, nic tam nie ma do ukrycia, wszystko to jest. Te 10-krotne zbliżenia również. Kolejna próbka, w tym momencie będzie to próbka nagrana na EVH-u, na Englu i bardzo chciałem pozdrowić Pawełka. Siodełko w gitarze jest całkiem nieźle nacięte, tak naprawdę, więc nie ma tutaj tego, że się, wiecie, ta gitara nam gdzieś rozstraja w pierwszych pozycjach. Oczywiście, słuchajcie, w każdym serwisie gitarowym jeszcze możecie poprosić, żeby wam to tak bardziej delikatnie jeszcze gdzieś tam podregulowali, co pozwoli na lepszą setapizację. Ciekawe, czy jest takie słowo. Lepsza setapizacja instrumentu, ale ten instrument jest fajnie wyregulowany. Tu mi naprawdę wyszła niziutka, ładna niska akcja strun, nigdzie nic, oczywiście tam, wiecie, nie ma żadnych brzęków na wzmacniaczu, nic nie słychać. Złego oczywiście. To siodełko jest najprawdopodobniej nubonowe i jest tutaj czarne, tutaj jest takie białe w tym i to wygląda
No to też chyba wygląda na Nubone, ale no tutaj to czarne takie, bądź może jest to taki jakiś grafit też, no w każdym razie wygląda na solidne to siodełko. No i ogólnie ta gitara jest zrobiona bardzo ładnie, ta gitara naprawdę przykuwa oczy. Ja bym sobie wymienił w niej gałki na jednak bardziej takie widoczne, na bardziej takie gibsonowskie, na jakieś, wiecie, no być może pasujące trochę bardziej do old schoolu, te gałki metalowe, no tak nie do końca moja szkoła, jeżeli chodzi o Gibsona. Bardzo mi się podoba ta hebanowa posłuchnica, fajny, ciemny heban, naprawdę warto. No i ten gryf rzeczywiście tutaj robi robotę tą swoją taką cienizną. On jest naprawdę fajnie wypłaszczony i to jest naprawdę dla wygodnickich gitarzystów. Co prawda ja nie zagrałem ci jakoś solówek, nie miałem weny, ale no tutaj da się połoić na tym instrumencie i da się też po prostu fajne techniki osiągnąć i to jest naprawdę ciekawy instrument, więc mogę go ocenić, że jest to in plus. Oceniając ten instrument oczywiście w jego cenie, tak, czyli porównując go do podobnych instrumentów, no wiadomo, jakiś Eclipse 250, Eclipse 1000, mniej więcej tutaj to jest to, co nam się od razu gdzieś tam nasuwa, no to jest to bliższe klasycznemu wyglądowi. Niektórzy to mogą lubić, niektórzy nie muszą lubić tego eklipsowatego, ostrego kształtu. Tutaj już mamy porządne pick-upy, bo te pick-upy kosztują 1300 zł i mamy dużo tych opcji. No nawet jeżeli byłyby tutaj EMG, to EMG i tak są tańszymi przetwornikami, mają mniej opcji. Nie są to żadne stokowe przetworniki, więc tak naprawdę w tej gitarze nic nie trzeba specjalnie wymieniać. Jest to instrument, który ustawiamy pod siebie i możemy na nim spokojnie łoić. Nowoczesny jednak raczej. Ostatnie nagranie z deski i co? No i jak zwykle dziękuję na końcu wszystkim, którzy kręcą końcówki, samochodowe w sensie, wszystkim tym, którzy wspierają ten kanał, wszystkim tym, którzy są ze mną od wielu lat, którzy oglądają. Ostatnio dziękuję wszystkim nowym subskrybentom. Tych subskrypcji zaczyna się pojawiać coraz więcej, więc bardzo dziękuję. Coś się ruszyło. Mega propsy za to, że chce się Wam oglądać, docierać do końców odcinka. Jeżeli dotarliście do końca odcinka, to możecie napisać, że dotarliśmy do końca odcinka. W tym momencie już przed Wami deska, końcowa samochodowa. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Pa! Na koniec coś takiego. Nie wiem, co to jest do końca. Takie. No, także pozdrawiam Fogmastera i wszystkich widzów. Trzymajcie się ciepło. A ja jadę do domu. Hej!